Zawsześmy się bardzo cieszyli na Boże Narodzenie i to było wielkie święto rodzinne rzeczywiście. Ale tak, choinka, wchodziliśmy do salonu, jak choinka już była ubrana, zapalone były te świeczki, prawdziwe świeczki woskowe naturalnie, nie było elektryczności u nas. Jeszcze nie było chyba takich świeczek. A prezenty były nie pod choinką, tylko były po Wigilię rozdawane, każdy dawał każdemu. I myśmy naturalnie robili prezenty dla rodziców. Więc mam jeszcze u siebie taki woreczek, gdzie mam wyhaftowany, który był na pantofle dla mamy na przykład. I to mam gdzieś, nie mogę go teraz znaleźć, ale wiem, że był u mnie taki woreczek. Robiliśmy właśnie na drutach jakieś rękawiczki, jakieś czapki, ale między sobą nie dawaliśmy prezentów, tylko dawaliśmy rodzicom. I no, jeżeli była babcia, bo babcia Gniewoszowa bardzo dużo spędzała czasu u nas i druga babcia, która była ciocią, bo była siostrą mojego dziadka Komierowskiego, która mojej mamie bardzo pomagała przy dzieciach. I to Boże Narodzenie, więc one prawdopodobnie też były, jedna czy druga były w czasie tego Bożego Narodzenia, ale nie pamiętam, czy choinka była przed Wigilią, wchodziliśmy, czy po Wigilii. Tego nie pamiętam. Wiem, że prezenty były rozdawane tak. A Wigilia zawsze były te same dania. To znaczy był barszcz z uszkami, nie było drugiej zupy. A na drugie był karp i czasem był kulebiak, który lubiłam, bardzo lubiłam kulebiak, który był z kapustą, z grzybami i z jajkami. I to było moje ukochane danie. A karpia nie tak bardzo lubiłam. I zawsze potem był kompot z suszonych owoców, którego bardzo nie lubiłam, i kutia, którą dosyć lubiłam, ale nie została się w mojej pamięci tak dobrze. Jak wyszłam za mąż, to u mojego męża była sztuczna kutia, to znaczy, że był mak i zamiast tej pszenicy były orzechy i rodzynki. I to się u mnie dostało, wyparło kutię, ale w domu u moich rodziców, jakśmy byli, to do końca ich życia zawsze była kutia, którą moja siostra robiła. W Zarzeczu było, owszem, w Zarzeczu, czyli w czasie wojny było, ale to na Nowy Rok przychodzili ludzie z folwarku, prowadząc zwierzęta. I okropnieśmy się bali, jak prowadzili tego byka. Potem drugi prowadził pięknego ogiera takiego, co tam mieli. Nazywał się Delfin, chyba był Arabem. No a nie wiem, czy świnki i kury prowadzili, ale szedł taki korowód i później coś tam dostawali. Nie wiem, czy od razu, czy później odprowadzali te zwierzęta. Ale tego bykaśmy się bali potwornie. Miał kółko w nosie i na patyku takim twardym, nie na łańcuchu, tylko na takim twardym, na pręcie twardym go prowadzili. A u nas w Sokołowie nie pamiętam żadnych tych. A jeśli chodzi o prezenty, pamiętacie o jakiejś wspaniałości? Nie, prezenty były zawsze bardzo skromne. Właśnie to były typu książka, jak ktoś lubił książkę właśnie. Nawet coś do ubrania. Żadnych nie było wielkich. Frajdą było, przyjemnością było to, że jest ten prezent, że się I później, zwykle najpierw my dostawali, a później myśmy dawali rodzicom te nasze wypracowane, piękne rzeczy, które pewno szły do kosza dosyć szybko.